Po pojedynku Leo Messiego z Cristiano Ronaldo przyszedł czas na Mbappé i Haalanda. Zobaczymy, który z tych piłkarzy lepiej poradzi sobie w 3-rundowej rywalizacji we FC24. Zawodnicy w każdej rundzie będą mogli zdobyć po 3 punkty. W pierwszej rundzie dodajemy kluby zawodników do Superligi. Punktowane za tą rundę to ocena za sezon zawodnika, suma bramek i asyst oraz pozycja klubu na koniec sezonu. Druga runda to dokładnie to samo co pierwsza, tylko zamieniamy piłkarzy klubami. A w trzeciej rundzie rozgrywamy dwumecze reprezentacji zawodników. Punkty zdobyte przez zawodników przekładają się na noty, które widzicie teraz na ekranie. A więc przechodzimy do pierwszej rundy. Tak prezentuje się Superliga złożona z najlepszych zespołów w grze. A to są składy naszych głównych bohaterów dzisiejszego odcinka. To jest skład Manchesteru City, a tak wygląda skład PSG. Przenosimy się na półmetek sezonu, 10 meczy za nami, ponieważ gramy z systemem bez rewanży. I PSG Kyliana Mbappé na miejscu 7, 15 punktów, a Manchester City Erlinga Haalanda na miejscu 5 z 16 punktami. Tak wyglądają statystyki Erlinga Haalanda po 10 meczach, 4 bramki, 1 asysta, średnia ocena 71. A Kylian Mbappé 9 bramek, 3 asysty, średnia ocena 79. Przed nami mecz pomiędzy bohaterami dzisiejszego odcinka Manchester City kontra PSG. Pierwsza akcja Paryżan, piłka trafia do Dembele, a ten daje prowadzenie 0-1. Świetny rajd Haalanda, z łatwością mija swoich rywali, wbiega w pole karne i strzela gola wyrównującego 1-1 po 17 minutach spotkania. Goście szybko próbują odpowiedzieć, strzał Dembele zablokowany, piłka trafia do Mbappé, ale Ederson poradził sobie z jego strzałem. Tym razem atak gospodarzy, strzał Fodena i Donnarumma musiał interweniować. Ostatnia akcja w pierwszej połowie, De Bruyne traci piłkę, lecz piłkarze City szybko ją odzyskują, ale sędzia zaprasza ich do szatni. Po pierwszych 45 minutach remis 1-1, Haaland z oceną 8,1, a Mbappé ze słabą oceną 6,4. Pierwsza akcja drugiej połowie, De Bruyne odgrywa do Grealisha, a ten daje prowadzenie City 2-1. Gospodarze nie przestają napierać, akcja Silwy, który zagrywa do Haalanda, a ten podwyższa wynik na 3-1. Zamieszanie w polu karnym Manchesteru i po błędzie Edersona gola kontaktowego strzela Hakimi. 90 minuta, stały fragment gry dla City, Kevin De Bruyne strzela gola bezpośrednio z rzutu wolnego. Także mecz kończy się wynikiem 4-2, Haaland z oceną 9,8, a Mbappé z oceną 7,3. Koniec sezonu, pora zobaczyć na tabelę i PSG kończy sezon na miejscu 5, 31 punktów, a mistrzem zostaje Manchester City i Erling Haaland zdobywa 1 punkt. Najlepszym strzelcem zostaje Mbappé, 18 goli. Tak wyglądają najlepsi asystenci, a tak najlepsi bramkarze. Zerknijmy na statystyki Haalanda, 19 meczy, 7 goli, 4 asysty, ocena 73 za ten sezon. A Kylian Mbappé 19 meczy, 18 goli, 3 asysty oraz średnia ocena 79, także to on zdobywa tutaj 2 punkty, dokładnie za sumę bramek i asyst oraz za średnią ocenę. Po pierwszej rundzie Mbappé na prowadzeniu 2-1, co wpływa na notę 10-9 dla Francuza. Czas na drugą rundę, tak prezentuje się aktualny skład Haalanda, którego przenieśliśmy do PSG, a Kylian Mbappé w tej rundzie będzie występował w Manchesterze City. Po 10 kolejkach PSG dopiero na 10 miejscu z 13 punktami, a Manchester City zajmuje 5. lokatę. Mbappé 7 goli, 0 asyst, średnia ocena 75, a Haaland 4 gole, 0 asyst, średnia ocena 69. Czas na pojedynek naszych piłkarzy, przechodzimy do meczu Manchester City kontra PSG. Pierwsza akcja Paryżan i groźny strzał Dembele. Znowu goście, strzela Emery i broni to Ederson. Piłka trafia do Haalanda, ale Ederson dzisiaj w kapitalnej dyspozycji. W końcu atak gospodarzy, strzela Mbappé, ale dobra interwencja Donnarummy.
Kolejny atak Manchesteru City. Gvardiol daje prowadzenie swojej ekipie. Do przerwy 1-0 dla mistrzów Anglii. Kylian Mbappé z oceną 6-2, a Erling Haaland z oceną 6-6. Początek drugiej połowy i Mbappé łatwo mija swoich byłych kolegów i wykańcza tą akcję, podwyższając wynik na 2-0. W dalszej części spotkania nic się nie działo, mecz zakończył się wynikiem 2-0. Mbappé uzyskał notę 9-0, a Haaland 6-8. Koniec sezonu i PSG na przedostatniej pozycji, zaledwie 18 punktów zdobyła drużyna Erlinga Haalanda, a mistrzem po raz kolejny zostaje Manchester City, także punkt tutaj leci do Mbappé. I Francuz po raz kolejny zostaje królem strzelców, tak prezentują się najlepsi asystenci, a najlepszym golkiperem został Oblak. Mbappé 19 spotkań, 18 bramek, 4 asysty, 81 średniej oceny za ten sezon, także Norwegowi ciężko będzie przebić Francuza. I tak też się dzieje, Erling Haaland 19 meczy, tylko 5 bramek, 0 asyst, 66 średniej oceny, także 2 punkty tutaj lecą dla Mbappé. I w drugiej rundzie Mbappé dominuje Haalanda, wygrywa 3-0, co daje notę 10-7. Zaczynamy trzecią rundę, pora przejść do dwumeczowego pojedynku reprezentacji Francji z Norwegią. Francuzi są tutaj zdecydowanym faworytem, lecz Norwedzy przeprowadzają pierwszą akcję, ale kończy się to tylko rzutem rożnym po strzale Haalanda. Do przerwy już nic się nie działo, pierwsza połowa kończy się wynikiem 0-0, a Haaland i Mbappé z fatalnymi ocenami. Druga połowa nie była lepsza, szkoda pokazywać jakiekolwiek akcje z tego meczu, ponieważ nie ma co pokazywać. Zresztą oceny Haalanda i Mbappé mówią chyba wszystko. Po pierwszym fatalnym, bezbramkowym meczu pora na rewanż, Norwedzy tym razem przed własną publicznością. Pierwsza akcja meczu i piłka trafia do Mbappé, ale ten marnuje tak znakomitą okazję. Norwedzy za to wykorzystują swoją okazję i wychodzą na prowadzenie. I tego prowadzenia po 45 minutach nie oddali. Mbappé z oceną 6-3, a Haaland jak na razie z notą 6-9. Kolejna akcja Mbappé i kolejny raz brakuje dużo szczęścia Francuzom. Traci piłkę Hernandez i Norwedzy ruszają z atakiem. Dośrodkowanie na głowę Haalanda, a ten podwyższa prowadzenie na 2-0 dla Norwegii. Francja dalej miała sytuację, ale brakowało im dużo szczęścia. I koniec tego dwumeczu, 2-0 wygrywa Norwegia. Mbappé z oceną 6-3, a Haaland z notą 9-3 i to on zdobędzie łącznie 3 punkty za wynik końcowy dwumeczu, za sumę bramek i asyst oraz właśnie za ocenę za spotkanie. A więc trzecią rundę wygrywa Haaland 3-0, co wpływa na notę 10-7 dla Norwega. Ale ostatecznie to Mbappé wygrywa ten pojedynek 27-26. Co prawda trzecia runda mu nie poszła, ale pierwsza i druga wystarczyła, aby wygrał z Haalandem. To tyle w tym odcinku, wbijaj na inne materiały na kanale, na przykład na ten, który wyświetli Ci się za 3, 2, 1.